w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry. Buty znowu miałem mokre. Głodna koleżanka jest. Od niego dostałem ten wór jedzenia. Babusia, wstajemy, czy jeszcze chcesz spać? Bajeczka po prostu. Pięknie się wędruje. Być w Libanie i nie widzieć cedrów to jak nie być w Libanie. Przygód było co niemiara znowu. Dostałem informacje na temat procedury przewiezienia Habci do Polski. No ale podejmuję wyzwanie, no nie zostawię jej tutaj. Tak bardzo się zżyłem z tym psem, że nie wyobrażam sobie, żeby ją tutaj porzucić. Pokazała charakter. Wchodzimy do rezerwatu i szpula dalej. Więc tyle na dzisiaj. Dziękuję. Do jutra. Oj, wymarzliśmy się dzisiaj w nocy, jak nie wiem, tu w takim domku nad tak zwanym jeziorem, chociaż to jest bardziej staw. Spędziliśmy noc, schowaliśmy się tutaj za ścianą, żeby mniej wiało. No a wczoraj tutaj była ostra też przeprawa, żeby tutaj dotrzeć. Góra, dół. Przejście przez jedną, drugą rzeczkę. Buty znowu miałem mokre, teraz wiatr tam w nocy przewiał je i wysuszył, więc zaraz trzeba będzie się pakować i ruszyć dalej, żeby się rozgrzać. No a wczoraj jeszcze zapomniałem powiedzieć, bo w Pszari postanowiłem znaleźć jakiś sklep dla zwierząt, nie udało się. Pytałem w aptece, w jednej, w drugiej, w trzeciej, ale nie było tam ani weterynarza, ani sklepu. Kupiłem za to sobie maść na poparzenia słoneczne, bo mi ręce spaliło strasznie i bąble się porobiły, więc mam maść, smaruję. No a przez tak zwany przypadek trafiłem do sklepu takiego, nie wiem, przemysłowego, jakieś tam wiaderka, grabki, były różne takie rzeczy. I zapytałem panią sprzedawczynię i okazało się, że miała smycz i obroże. Smyczka to bardziej taki łańcuszek. No ale teraz Habi jak idzie już w obroży, no to zupełnie inaczej ludzie na nią patrzą. Już jej tak nie przeganiają. Zresztą zawsze w sytuacji jakiejś tam problematycznej można ją zapiąć na smycz i przeprowadzić. Także jestem zadowolony. Dostałem dzisiaj też informację od dziewczyny, która tutaj w Libanie zajmuje się, czy ma fundację, zajmuje się między innymi też pieskami czy zwierzętami. No, informacje, które mi przekazała, nie są zbyt optymistyczne, bo dużo pieniędzy i dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby Habi przewieźć do Polski, no ale podejmuję wyzwanie, no nie zostawię jej tutaj. Tak bardzo się zżyłem z tym psem, że nie wyobrażam sobie, żeby ją tutaj porzucić. Będę się starał to wszystko załatwić. A teraz idę się pakować i ruszamy w dalszą drogę.
Przerwa. Za nami naprawdę przecudowny fragment szlaku. Gdziekolwiek by nie popatrzeć, to rozpościerały się takie widoki, że szedłem naprawdę wolno i co chwilę po prostu przystawałem, żeby popatrzeć, nacieszyć oczy tymi widokami. Było też mocno pod górę. Teraz jesteśmy na ponad 1900 metrów i to jest najwyższy punkt dzisiejszej wędrówki, chociaż jeszcze będzie w dół i znowu w górę. A przed nami za jakieś 5 km kolejny rezerwat przyrody i cedry. Może tym razem uda się tam wejść i zobaczyć z bliska te drzewa i je dotknąć. No ale najpierw krótka przerwa, trzeba nakarmić psa, posiedzieć i wtedy ruszymy dalej. Będziemy jeść. O kurde. Głodna koleżanka jest. Będziemy jedli hummus. No, chodź. Ale nie z puszeczki będziesz jeść, kochana. No to o, proszę. No. Dość, halas? Okej. Teraz mogę ja się najeść. Chodź. Maszerujemy dalej. Chodź. No to finalnie zakończyliśmy dzisiejszą wędrówkę w dość nieoczekiwanych okolicznościach, bo wypatrzyłem na mapie, że w tym miejscu, w którym teraz dokładnie jestem, jest guest house. Niestety guest house jest nieczynny, natomiast z rzutem dosłownie na taśmę załapałem się jeszcze na obecność właściciela, który pozwolił mi tutaj przenocować. Od niego dostałem ten wór jedzenia, a tam dalej jest restauracja, która jest nieczynna, ale właściciel akurat przez przypadek przyjechał i dostałem od niego
wór jedzenia i większość jest bezpłatna, a za napoje musiałem zapłacić. Więc no, jest naprawdę fajnie. Myślałem, żeby iść dalej, ale znowu jestem przy rezerwacie cedrów i to byłby kolejny rezerwat, który bym po prostu minął. I szkoda mi być w Libanie i nie zobaczyć cedrów. To być w Libanie i nie widzieć cedrów, to jak nie być w Libanie. Więc przenocujemy tutaj. Zaopatrzenie mamy, spać gdzie mamy. Nie mamy się gdzie umyć póki co, ale to może jakaś woda się znajdzie. Ja wymagam naprawdę szorowania i to takiego ostrego. No a jutro o 9 otwierają rezerwat. My do tego czasu będziemy gotowi, wchodzimy do rezerwatu i szpula dalej. Także jest dobrze. Wszystko się naprawdę fajnie potoczyło. No chodź. Dzień dobry. No, czas pomału się budzić. Noc była prawie spokojna, z małym wyjątkiem, bo podszedł tutaj jakiś pies i chapcia hulnęła stąd, wybudziła mnie. Dziabnęła takiego psa tutaj w tyłek. No, pokazała charakter. Przegoniła psa i spaliśmy dalej. Chociaż ja miałem problem później zasnąć. Ale w końcu zasnąłem i spałem naprawdę bardzo długo. Jest godzina 7. Niebo zachmurzone. Ale podobno ma nie padać, więc chyba nie będzie źle. Trzeba wstać pomału i zacząć się pakować, bo tu jakiś ruch się zaczyna, jakieś samochody zaczynają jeździć, więc lepiej, żeby mnie tutaj nikt nie widział. Okej, wstajemy. Habusia, wstajemy, czy jeszcze chcesz spać? Jeszcze chcę spać. Pies jest naprawdę zmęczony. Jak tutaj przyszliśmy wczoraj, to ja tutaj jeszcze się ogarniałem, ona zjadła i od razu poszła w kimę, także z tym małym wyjątkiem z psem spała cały czas. Widulek. Dobra, wstajemy. Chłodno.
Ojejku, jejku.
Zmieniamy obóz. Chodź. Bajeczka po prostu. Pięknie się wędruje. Cedry niesamowite, chociaż dużo ich tam nie było, ale za to taką malowniczą ścieżką podążaliśmy najpierw w dół, a później było naprawdę ostre podejście. Teraz jesteśmy w okolicach jakiegoś małego miasteczka albo wsi. Spróbuję tam znaleźć nocleg. Wiem, że jest jeszcze wcześnie, przeszliśmy naprawdę mało kilometrów, ale dostałem informację na temat procedury przewiezienia Habci do Polski i wymagana jest pierwsza szczepionka, która najlepiej gdyby była zrobiona jak najszybciej, bo to wtedy ułatwi resztę procedur. No, po mniej więcej 3 tygodniach od tej szczepionki będzie miała Habi pobieraną krew i inne jeszcze szczepionki, później jakaś kwarantanna. Całość zajmie około 3 do 4 miesięcy, więc fajnie by było, żeby to już zacząć teraz. Spróbuję właśnie w tej miejscowości znaleźć właśnie miejsce, tak jak wspomniałem, i kogoś, kto by ewentualnie zabrał nas do weterynarza. Dzwoniłem dzisiaj do kliniki poleconej przez jedną dziewczynę, która prowadzi tutaj w Libanie fundację. Wytłumaczyła mi co i jak. W klinice trzeba się umówić, jest stąd około 70 km tam, żeby dojechać. No ale właśnie, jeśli znajdę transport, a to nie jest takie łatwe, bo na pewno transportem publicznym tam nie pojadę, bo po prostu mi psa nie wezmą, więc spróbuję kogoś znaleźć, komu zapłacę za transport. Pierwszy wolny termin jest jutro, więc Habi by odpoczęła. Jutro byśmy pojechali i od razu wrócili, a później, jeśli by się dobrze czuła, poszlibyśmy dalej na szlak. No zobaczymy, no muszę zacząć już działać, bo później już nie będzie czasu, trzeba będzie wracać do Polski, więc muszę to zacząć ogarniać już teraz. Pies odpoczywa, jest zmęczony, więc naprawdę myślę, że się przyda jej trochę odpoczynku, zwłaszcza, że będzie to dla niej teraz dużym szokiem. Lekarze, igły i tak dalej, więc no ale trzeba się za to wziąć.
No, my jesteśmy już na miejscu dzisiejszego noclegu. Przygód było co niemiara znowu. Kiedy weszliśmy do miasta, powędrowałem do miejsca, które było oznaczone na mapie jako guest house. Niestety było zamknięte. Właściciel, z tego co się dowiedziałem, mieszka w Bejrucie i nie było możliwości, żebyśmy weszli do środka i tam zanocowali. Więc tak siedząc na schodach zauważyłem kobietę, która prowadziła dzieci ze szkoły. No i uśmiechnąłem się do niej i zapytałem, czy nie wie coś o jakimś noclegu. Wtedy ona zaproponowała, żebyśmy poszli z Habi do niej, odpoczęli, a ona zorganizuje nam jakiś nocleg, więc skorzystam jeszcze z okazji, żeby poprosić ją, czy nie zna jakiegoś kierowcy, który zawiózłby nas jutro do kliniki weterynaryjnej. Podzwoniła, też jest temat załatwiony, więc zostaniemy tutaj w tym miasteczku 2 dni. Jutro zrobimy sobie przymusowy dzień wolny, pojedziemy do miejscowości Kaslik, zrobimy co trzeba u weterynarza, wrócimy, wizytę mamy na 16, więc spędzimy tu kolejną noc i kolejnego dnia wyruszymy na szlak. A jesteśmy naprawdę w genialnym miejscu, jesteśmy w starym klasztorze, który tutaj jest jakby zaadoptowany na potrzeby hotelu. Wziąłem ciepły prysznic, pierwszy od nie wiem ilu już dni. Wykąpałem Habi, bardzo tego nie lubi, ale troszeczkę ją doczyściłem. Myślę, że jeszcze ze 2-3 takie sesje kąpielowe, żeby ją doczyścić, ale przynajmniej zaczyna wyglądać jak normalny pies. No i mamy tu ogrzewanie, więc jest naprawdę rewelacyjnie. Wieczorem będzie też kolacja, rano śniadanie, więc mamy zakwaterowanie z wyżywieniem, więc jest fajnie. No i mamy piękny też widok z okna, także możemy w komfortowych warunkach odpocząć, szczególnie Habi, bo dzisiaj znowu nie chciała już iść. Pies musi odpocząć, jednak psinka nie jest nauczona chodzić tyle kilometrów każdego dnia, więc ona po prostu musi dojść do siebie, zwłaszcza, że dużo stresów przed nią, dzisiejsza kąpiel, jutro weterynarz, więc no same nowości i stresy dla niej. Także my teraz się tutaj organizujemy, ja zaraz jeszcze idę poprać sobie ciuchy, bo już po prostu wyglądają i pachną paskudnie. No i będziemy odpoczywać, także dzięki za wspólny kolejny krótki dzień, bo nie przyszliśmy dużo, dzisiaj może z 15 km, ale no jest ta przerwa wymagana. Więc tyle na dzisiaj, dziękuję, do jutra. W następnym odcinku. Najwyższy punkt na szlaku libańskim. Zrobiłaś to, Habcie, brawo! Nawet odtańczyła taniec radości na śniegu. Latamy po tych górkach jak dwie kozice. Szlak jest dzisiaj naprawdę przepiękny. Ten wodospad po prostu wow. W pewnym momencie zapadłem się po klatkę piersiową, więc okrutne ciemności nas tutaj ogarnęły. Zjemy coś, no i powędrujemy dalej. Cała procedura została już rozpoczęta. Habi wpadła w gnojówkę, się w niej wytarzała i niesamowite śpiewy były, naprawdę ci ludzie niesamowicie śpiewają. No, a później wspólnie zjedliśmy śniadanie i jeszcze będzie jazda.